Cześć Kuba. Dzień dobry, cześć. Gdzie ostatnio nurkowałeś, bo widziałem, że byłeś w ciepłych krajach. O stary, to jest temat na osobny odcinek. Długo by można opowiadać. Po raz pierwszy w życiu się zdecydowałem na safari nurkowe, bo wrakowe. No i powiem szczerze, że dawno się tak przyjemnie nie bawiłem pod wodą. Nie pojechałem tylko do pracy, ale też trochę dla własnej przyjemności i to o to mi chodziło chyba w tym wszystkim, że wreszcie taki wróciłem bardzo zasfascynowany tymi nurkowaniami, które tam zrobiliśmy. Wiesz, bardzo mi się podobało. A gdzie byłeś? No, Morze Czerwone, czyli i wraki Egiptu, czyli wszystkie okolice tam Sharm al-Sheikh, tak? I troszkę lekko w stronę północy. No, takie wraki. Wraki Egiptu. Czyli tak, wakacje zaliczone, czas wrócić do roboty. Dzisiaj pogadamy sobie o nurkowych Demo Daysach, takiej chyba najstarszej imprezie nurkowej. Ja wiem, że Kuba walczy o to miano chyba z Tomkiem Stachurą, która impreza jest najstarszą imprezą nurkową. I wydaje mi się, że Kuba wygrywa. Jeżeli chodzi o to może tak być, aczkolwiek no, porównywanie tych imprez to jest zupełnie jak gdyby inny wszechświat, tak? Baltic Tech to jest jednak impreza bardziej nastawiona na konferencje i spotkania z ludźmi, a Demo Daysy to jest zdecydowanie taki jak gdyby bardziej przyziemny, tak? Że takie właśnie testowanie sprzętu, nurkowanie, no na Baltic Techu niestety się nie da zanurkować jeszcze. Już parę razy miałem pomysły, żeby to jakoś połączyć z nurkowaniem. Nie ma opcji, żeby tam, przyjechać do Trójmiasta i jeszcze, tak napięty grafik jest tych konferencji, że człowiek nie ma czasu w ogóle zastanawiać się. Jeszcze myślałem, żeby przed, czy po. A tutaj się jedzie jednak zdecydowanie na Demo Daysy zanurkować, tak? A przy okazji coś sobie potestować. No właśnie, bo takim główną chyba ideą Demo Daysów jest testowanie sprzętu. To jest miejsce, w którym możemy spotkać sprzedawców, wystawców, handlowców, producentów, instruktorów i możemy sprawdzić sprzęt, który potem możemy właśnie zabrać do wody, zobaczyć, czy nam, nie wiem, leży ten skafander, czy pasuje latarka, czy skuter podwodny jest szybki, czy skręca, czy lata i w ostateczności to kupić. Tak, taka jest w zasadzie idea, która u zarania jakoś tam pewnie spowodowała, że to powstało. Ja pamiętam jeszcze, jak pracowałem jako przedstawiciel TUSy i Poseidona na Polskę i właśnie jechałem na taką imprezę i rzeczywiście też takie miałem wyobrażenie, że to jest idealne miejsce, żeby sobie wszystko przetestować za jednym zamachem. Aczkolwiek uważam, że to nie jest tak do końca. Aczkolwiek no, główna jak gdyby idea, żeby można było przetestować sprzęt, czyli producenci, a raczej bardziej importerzy, tak, dają sprzęt ze swojej oferty, który można zabrać do wody i zobaczyć, jak on się sprawuje. Do tej pory Demo Days odbywały się w Jaworznie na Koparkach, czyli południe Polski, a w tym roku mamy zmianę. Będziemy mieć je na północy. Tak jest. Poprawka to nawet, Demo Daysy zanim jeszcze były na Koparkach, jeszcze wcześniej były na Zakrzówku, tak? One też miały jakiś moment w swoim życiorysie, że troszkę zmieniały lokację i ta wędrówka w pewnym momencie się zatrzymała rzeczywiście na Jaworznie. I ja myślę, że to, co się wykonało w tym roku, czyli że jest właśnie, poszła wiadomość, że tym razem na północy, jest bardzo dobrą wiadomością, przede wszystkim jest takim sygnałem, że Kuba Janowicz albo ewentualnie osoby, które jakoś tam mają dostęp do jego ucha, no, przebiły się z tym komunikatem, że dobrze byłoby, żeby ta impreza jednak dalej wędrowała, żeby troszkę jak gdyby to towarzystwo, które ma możliwość skorzystania z Demo Daysów, się zmieniło zwyczajnie, tak? I żeby inni też mogli potestować, bo mówmy się, przejechać przez pół Polski, a nawet przez całą Polskę, żeby tylko jeden dzień coś przetestować, to rzadko się pewnie tak ludzie decydowali, więc całe południe sobie głównie korzystało z tego, że mieli Demo Daysy u siebie. No a teraz czas na tą drugą część Polski, żeby tam się wreszcie, a tam wiemy, że jest nurków chyba trochę dużo, co? No tak, no mamy przecież całe Trójmiasto, Koszalin, Toruń, Bydgoszcz, nie wiem, Olsztyn, Elbląg, no cały ten region pomorski, no tam jest woda, tam jest dużo nurków. No fakt, im ciężko by było jechać na południe Polski, a teraz na północy będą mogli się właśnie spotkać, to jest Jezioro Kłodno. Tak jest. A w Warszawie jak było daleko, tak dalej będzie daleko. Dla nas to bez różnicy. No dla mnie tak samo, z Łodzi wszędzie mam tak samo blisko i daleko, więc tak, właśnie. mi to obojętne, nie? Tak jest. Zróbmy Demo Daysy na Wapiennikach Sulejowskich. No, ale Jezioro Kłodno, miałem to ogromne szczęście być tam, zanurkować.
więc mam jakieś tam niewielkie pojęcie, co się dzieje na miejscu i wiem, o co chodzi. Czy ty tam byłeś w ogóle w tej okolicy? Jeszcze nie. Ale jest teraz okazja. No i bardzo dobrze. Fajnie, że dzięki tej imprezie może parę osób się dowie, że jest taki ośrodek. Chociaż no umówmy się, dla nas z centralnej Polski jechać taki odcinek drogi, żeby zanurkować sobie w jeziorze, no to wiadomo, że to u nas to raczej będzie zawsze wygrywało w tym momencie Bałtyk, jeżeli ktoś jest za nurkowaniami wrakowymi, tak? A nie, żeby celowo jechać na bazę, która jest nad jeziorem, w sumie, no umówmy się, fajnym, ale nie jakimś takim, żeby tam trzeba było przez pół Polski jechać i oglądać, co jest bardzo ciekawego pod wodą. Po prostu przyzwoite jezioro z fajnymi głębokościami, tak? I z całkiem sympatycznym ośrodkiem, więc pewnie tylko to jest najlepsza metoda, żeby jak gdyby ludzi przyciągnąć i pokazać im, jak funkcjonują inne bazy w Polsce, poza tymi, które wszyscy znają, czyli Honoratka, nie wiem, Koparki i tym podobne tematy, nie? Że taka baza. Aczkolwiek uczciwie powiem, że jestem ciekaw i trochę się obawiam. Pamiętam pojemność jak gdyby tego ośrodka. To jest nieduży ośrodek schowany w takim, no chyba nie jest cypel, ale mogę się teraz mylić, ale dość jak gdyby przestrzeń jest tam trochę ograniczona tego ośrodka. To są domki takie letniskowe nad wodą. Tam przynajmniej gdzie jest baza nurkowa, bo chyba zaraz obok jest jakiś też większy ośrodek taki wypoczynkowy, duży. Tak, właśnie to jest ta różnica, że tam są dwa, bo właśnie zerknąłem, są dwa ośrodki i łącznie, jak tutaj widzę na imprezie, mamy 200 miejsc noclegowych do dyspozycji tak naprawdę. Więc tak. To nie będzie w jednym miejscu rozrzucone, tylko pewnie same demo daysy będą w jednym miejscu, ale tych miejsc do noclegu jest całkiem sporo. No to tak, do noclegu to jest dobre, to po raz pierwszy, bo zawsze w Jaworznie był tam kłopot, żeby gdzieś tam, jak ktoś musiał przyjechać z noclegiem, to miał trochę daleko, jak gdyby te noclegi, wszystko będzie na miejscu. No i rzeczywiście ta sama baza Trytona jest schowana w takim ośrodku wypoczynkowym domków letniskowych. Po prostu jeden z takich większych domków, pewnie kiedyś technicznych, po prostu zaadaptowany na potrzeby bazy nurkowej. Tuż nad samym jeziorem mamy plażę, gdzie się ludzie kąpali. Teraz jest tam po prostu zrobiona infrastruktura, żeby wejść do wody i dużo się dzieje pod wodą. I to jest ciekawe, że rzeczywiście, że tam no trochę oglądałem takich infrastruktur podwodnych, różnych baz nurkowych nad jeziorami. Wiemy, jak to najczęściej wygląda, czyli ze 3 palety euro, jakieś tam szczątki jakiegoś trabanta czy poloneza i parę linek i już to nazywamy szumnie bazą nurkową z infrastrukturą podwodną. No tutaj się dużo dzieje pod wodą. Cała ta mapka, która jest tam przy bazie, i jest naprawdę taka, że człowiek siedzi i przed nią, kurczę, zastanawia się, czy sobie to zrobić jakieś notatki, czy wiesz, wyryć na pamięć, bo dużo się dzieje rzeczywiście pod tą wodą, trasy są dość rozłożone i uwaga, spore dystanse tam są do przepływania pod wodą, także jak pamiętam, bo uwaga, ja też właśnie nurkowałem tam w ramach tego, że mi nie wyszedł Bałtyk, czyli pojechaliśmy na Bałtyk i jeden dzień nam wypadł z powodu po prostu złych warunków, więc stwierdziliśmy, dobra, jedziemy zobaczyć bazę Trytona nad jeziorem Kłodno i jedziemy sobie tam zanurkować. I ja to miałem przy okazji zrobić chyba komuś jakieś nurkowanie typu deep, więc musieliśmy popłynąć na głębokość. To też jest fajnie zorganizowane, żeby wszyscy wiedzieli. Tryton ma swoją tam platformę pływającą albo nawet IC2, więc jak ktoś potrzebuje popłynąć sobie na dużą głębokość, no to wsiada sobie na elegancką, taką wykonaną ze stalowej jakiejś tam konstrukcji, taką platformę pływającą, jest wywożony na głębokość, wyrzucany i sobie wraca potem do brzegu z buta, nie? Tylko to jest kawał drogi rzeczywiście, także się naprawdę pod tą wodą człowiek długo płynie i tak patrzy na ten kompas, patrzy na tą linkę, patrzy na czasomierz, kurczę, chyba już powinno być jakieś elementy, nie? I uwaga, dopływasz do pierwszego elementu infrastruktury już bliżej bazy i myślisz sobie, wow, to już zaraz będziemy, nie? No nie, to jeszcze kawałek drogi dalej, nie? Bo te odcinki między tymi punktami, jakimiś tam atrakcjami podwodnymi czasami bywają dość duże, nie? Ale jest tam bogato, a jeszcze w ogóle przy brzegu w ogóle jest jeszcze kawałek jakiegoś tam litoralu z rybkami, które wtedy, ja byłem jakoś tak w wakacyjnym chyba okresie, więc było ciepło, przejrzystość wody wtedy nie była jakaś genialna, ale przyzwoita. Ale zapamiętałem, że tych ryb było tam po prostu zatrzęsienie. Tak, i to było fajne, nie? Więc takie fajne wakacyjne miejsce do zanurkowania na pewno.
No właśnie, bo teraz nurkowe Demo Days odbędą się 17-18 maja. To bardzo fajnie, bo już będzie cieplutko pewnie. Także do tego ładne jezioro z atrakcjami podwodnymi, bo tam jest i autobus, i piękny litoral, i wszystko. Czyli warto się tak naprawdę wybrać. Nawet jeżeli, no nie wiem, jesteśmy początkującymi nurkami, a chcemy, nie wiem, zobaczyć na żywo sprzęt, o którym marzymy, który możemy faktycznie dotknąć. Jak mówisz, że są duże odległości, pierwsza myśl, potestować skutery podwodne. No na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, żeby z kimś, no bo wiadomo, jak ktoś ma uprawnienia na skuter, no to spoko, ale jak ktoś nie będzie miał, to może będzie opcja, żeby tam zrobić sobie jakiś tak zwany intro na skuterze z pod opieką ogarniętego instruktora skuterów, to wtedy rzeczywiście doceni, rzeczywiście, bo to jest jak gdyby element, który warto sobie przetestować, po co w ogóle wydać taką górę pieniędzy na skuter podwodny. No właśnie, jak się widzi, że ma się przepłynąć na przykład 20 minut pod wodą, płynąc wzdłuż po prostu linki i jest to, umówmy się, mega nudne, tak, no to w tym momencie włączasz skuter i jesteś tam za 5 minut, nie? I zużycie powietrza, spoko, można jechać na pojedynczej flaszeczce 12-litrowej, tak, i dalej spokojnie się wyrabiamy z całym programem nurkowym i jeszcze właśnie nie umieramy z nudów płynąc przy linie poręczowej przez 20 minut i dookoła nie ma kompletnie nic ciekawego, dopóki nie dopłyniesz do tego punktu, nie? No, na przykład. Taka jeszcze widzę nowość, która będzie na tych Demo Daysach, to, bo zawsze one trwały sobota, niedziela, 2 dni. Na koparkach pierwszy dzień był bezpłatny, drugi był płatny. Tutaj mamy 2 dni bezpłatne. To też bardzo fajne. Pewnie zachęci osoby do przyjechania i potestowania sprzętu. W ogóle z poznania środowiska nurkowego, że tak powiem, bliżej. Ale też pojawia się, widzę, nowy dzień, tak zwany dzień branżowy, który zaczyna się w piątek, czyli dzień przed tak jakby Demo Daysami. To ma być dzień, w którym on jest nieobowiązkowy tak naprawdę, ale jest możliwość przeprowadzenia, nie wiem, szkoleń dealerskich, prezentacji, spotkania się właśnie, nie wiem, instruktorzy z dostawcami sprzętu. To jest pewnie ten dzień nie dla takich zwykłych nurków, tylko raczej dla dostawców sprzętu i instruktorów. Tak. Tak, słuchaj, to jest jak gdyby, no nie jest to nowy pomysł, to zawsze przy jakichś imprezach typu Expo jest dość normalnym zjawiskiem. Fajnie, że jest to jak gdyby przeprowadzane do takiej imprezy troszkę o innej formule niż Expo, bo rzeczywiście ja myślę, że teraz po prostu nie ma takiej imprezy w Polsce, takiej dużej, naprawdę dużej branżowej imprezy. Nawet to, co ja staram się zrobić w DeepSpocie jeszcze daleko jest od jakiejś znamiona dużej imprezy branżowej. Więc fajnie, że to jest, bo wiadomo, że jeżeli dopiszę towarzystwo nurkowe na soboty i niedzielę, no to tacy ludzie, którzy przy okazji przyjadą ze swoją szkołą nurkową, ze swoimi kursantami, będą chcieli pogadać sobie trochę na boku z przedstawicielem i opowiedzieć mu, słuchaj, takie i takie mnie tematy interesują, ale mam takie problemy, no to rzeczywiście, jeżeli będzie duży ruch w sobotę i niedzielę, to nie będzie za bardzo na to okazji, tak? Więc idealnie, jak ktoś może sobie przyjechać w piątek i pozałatwiać swoje biznesy, wtedy w sobotę i w niedzielę już będzie spokój, a ludzie tacy, którzy po prostu przyjadą tylko sobie pobawić się tym sprzętem, no po prostu też będą mieli łatwiej, bo nie będą, wiesz, na przykład próbowali łapać za rękaw przedstawiciela, instruktora, ej, chodź, protestujemy, przestań już gadać z nim, nie? No, tylko będzie właśnie możliwość przetestowania. Ale to jest to, co ja chciałbym jak gdyby przekazać ludziom, którzy myślą o tej imprezie, że rzeczywiście dobrze jest się tutaj jakoś zorganizować jakąś małą grupką. Dobrze byłoby, żeby takie szkoły nurkowania, kluby, centra nurkowe też pomyślały o tym, żeby wziąć udział w takiej imprezie, przyjechać tam z ludzikami swoimi, bo wydaje mi się, że takie pojedyncze atomy, które przyjeżdżają do takiej imprezy, albo czasami nie bardzo mają pomysł, co przetestować i jak wykorzystać potencjał tej imprezy, tylko właśnie ktoś w miarę ogarnięty, jakiś instruktor, jak bierze parę osób i trochę pomoderuje, czyli przejdzie się z tymi ludźmi po tych stanowiskach, zobaczcie, to jest firma, nie wiem, taka, tu macie takie wory, możecie zobaczyć, na czym polega różnica, tak, bo wiadomo, jak podchodzisz do stoiska firmy X, no to pan ci grzecznie opowie, co oni mają w ofercie i dlaczego są najlepsi na świecie. Ale nie ma takiej osoby, która przejdzie i pokaże na przykład, że wiesz, tu mamy polską firmę, tu masz zagraniczną. Zobacz, jakie są różnice na przykład w jakichś tam pomysłach, tak, żeby ludziom budować pewną świadomość taką ponad tymi markami, tak, żeby wiedzieli na przykład, jaki jest sens takiej imprezy, że to nie jest tylko, że wiesz, wszyscy przyjeżdżają pokazać
takie mamy rzeczy, nie? Tylko właśnie, żeby trochę pouczyć się jak gdyby tego, co jest w ofercie, jakie są różnice między tymi sprzętami. Może, kurczę, dobrze byłoby w ogóle wystawić takich, nie wiem, ze 3 takich gości, z takich stewardów, powiedzmy, nie? Którzy by czekali na takich ludzi, którzy chcą, ale boją się zapytać, tak? I wiesz, tak nie bardzo wiedzą, jak ugryźć ten temat i sobie, wiesz, jak gdyby skorzystać z pełnego potencjału tej imprezy. Może to byłoby dobrym pomysłem, wiesz, tacy piloci wycieczek, nie? Wiesz co, podoba mi się ten pomysł, bo ja pamiętam moje pierwsze Demo Daysy, gdzie przyjechałem i tak sobie stoję, patrzę, wszyscy się znają, wszyscy rozmawiają i o co tu zagadać, nie? Nie? I taki też, że stoisz z boku i tak nie boisz się trochę, wiesz, no bo wchodzisz w jakiś zamknięty krąg. Tu są kolesie, którzy się znają, klepią się po ramionach, nie? I tu przychodzi Kamil i mówi: hej, chciałbym przetestować sprzęt, nie? Gdzie ty jesteś, co ty tu robisz, nie? Idź sobie stąd, chłopczyku, nie? Na tej zasadzie się człowiek trochę boi tego. Więc tak, no właśnie, fajnie by Ale było. taki wyjazd w swoim lokalnym centrum nurkowym to jest moim zdaniem świetne rozwiązanie. Instruktor zabiera, no, wycieczka, jedziemy ponurkować, przy okazji można zrobić jakieś pewien ćwiczenia, kurs w wodzie, a przy okazji odwiedzić Demo Daysy. To jest dobry pomysł moim zdaniem. Ale uważaj, bo to jest ciekawostka. Myślę, że w tym momencie dla niektórych przedstawicieli z branży w tym momencie mówimy herezję, ponieważ wiem dobrze, bo nawet pamiętam te rozmowy z czasów, kiedy ja jeszcze właśnie pracowałem w TUSie i w firmie Vector, tak? Czyli TUSa Poseidon. Takie właśnie podejście, że na pewno przyjadę na szkołę nurkowania, było na zasadzie, że że to jest B, że to jest niefajnie, że oni wykorzystują, wiesz, tą imprezę, żeby coś tam, wiesz, za darmo coś przetestować jakiś sprzęt, albo porobić kurs i generalnie była zawsze taka tendencja, że gonimy szkoły, albo tak trochę zniechęcamy, ponieważ to nie jest dobry czas dla tych ludzi. No ale właśnie, i to jest ten według mnie problem, że ci ludzie tacy moderujący tymi ludzikami, nie znającymi się w temacie, są tam niestety potrzebni troszeczkę, po prostu, żeby troszkę tych ludzi popchnąć w daną stronę i coś im pokazać, o co sami nie zapytają, bo nie wiedzą, albo po prostu się wstydzą, boją, nie wiem, nie znają, więc nie dotykają tego tematu, nie? Więc myślę, że no nie wiem, jaka jest w tym momencie tendencja, jeżeli chodzi o organizację tej imprezy, ale wydaje mi się, że akurat ja bym nie miał z tym problemu, żeby tam tacy się pojawiali kolesie z paroma kursantami, bo i tak, mówmy się, tam nigdy nie będzie tak, że tam, nie wiem, przyjedzie szkoła nurkowania z 40 ludźmi, będzie okupować wszystkie stoiska, nie? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że zawsze znajdzie się jakiś Janusz biznesu, który będzie chciał wykorzystać darmowe wejście do jeziora na pewnie nabijanie butli i jeszcze ze stoisk weźmie wszystkie pianki, automaty i pójdzie zrobić kurs OWD. Tak, tacy ludzie się zdarzają, ale mimo wszystko, no mówię, wyjechanie ekipą dalej jest moim zdaniem fajniejszym rozwiązaniem. No wiesz, koszta dzielimy, tak naprawdę idziemy jakimś busem, możemy wymienić się doświadczeniami, poznać tych ludzi. Część już pewnie była na Demo Daysach, wprowadzić nowe osoby do tego świata nurkowego, właśnie pomóc im pokazać, zobacz, tu masz taki automat, spróbuj go sobie, spróbuj tego. No bo mówię, świeżakom faktycznie jest ciężko, nawet wiesz, zagadać i tak dalej, nie? To, mimo wszystko tam jest dużo naprawdę ludzi na tych Demo Daysach, tak, które pamiętam z koparek i można się po prostu zgubić jako taka właśnie wolny atom. No i tak, to zobacz, no jak na przykład właśnie a propos automatu, wiesz, jedziesz na przykład na Demo Daysy z pomysłem, chcę przetestować automaty nurkowe, nie? Podchodzisz do firmy X, mówisz, słuchaj, widzę te wasze automaty, mogę przetestować? No możesz, oczywiście, ale powiedz mi, jaka jest różnica między twoimi automatami, a automatami ze stoiska obok, nie? No, bo moje są najlepsze, jego są dziadowskie, nie? Moje są super, coś tam robią niesamowite rzeczy, tamte w ogóle to jest chłam. No, umówmy się, no ten gość nie powie ci obiektywnie, na przykład jakie jest jak gdyby różnice w filozofii czy coś w rodzaju, no bo no, to nie jest jego jak gdyby interes w tym momencie, żeby opowiadać ci o jak gdyby różnicach takich z punktu widzenia obiektywnej osoby, tylko powie, moje są super, kosztują tanie, dzisiaj dam ci rabat i bierz automat i nie gadaj, nie? Więc to jest ten element, którego właśnie w tym momencie przydałoby się wypełnić tę lukę właśnie w postaci takich szkółek i tym podobnych rzeczy. A jeszcze ci wspomnę odnośnie tego, co powiedziałeś odnośnie darmowego wstępu, wykorzystywania tego. Właśnie to był problem tego, że ta impreza przez jakiś czas się utrzymywała na koparkach. Że w pewnym momencie już tam obrosło to środowisko jeżdżące na Demo Daysy taką po prostu, po pierwsze, ci ludzie znali już ten dobry sprzęt, bo tam się producenci, mówmy się, u nas się bardzo dynamicznie ten rynek nie zmienia.
oferta się nie zmienia, więc jak jest co roku impreza, to tak naprawdę jakiś tam turbo rzeczy nowych jest tyle, co kot napłakał. Można policzyć na palcach jednej ręki u drwala, który stracił 3 palce. Tak, Więc... z nowości mamy nowe kolory. No więc właśnie i teraz takie towarzystwo tam przyjeżdżało, które po prostu wykorzystywało darmową wejściówkę. Przyjeżdżało, ładowało się do wody, a nie szło w ogóle do tych namiotów, gdzie byli przedstawiciele i przedstawiciele się denerwowali, że trochę jak gdyby fajnie, że widać, że jest dużo ludzi, ale mało ludzi podchodzi, żeby coś tam zagadać i wyciągnąć jak gdyby dla siebie i stąd myślę, że ta zmiana miejsca właśnie to trochę pomiesza, zamiesza w garnku i coś się wydarzy pozytywnego, tak? Żeby się po prostu ci ludzie, nawet jeżeli ktoś przyjedzie, bo będą tacy ludzie, którzy przyjadą, aha, super, jest wreszcie darmowy wjazd, mogę sobie wjechać, nie, a oprócz tego jeszcze coś sobie pożyczę, bo nie mam tego, nie? I tym razem nie będę musiał zapłacić szkole nurkowania za wypożyczenie automatu, nie? No i super, dobrze, ale przyjedzie, coś zobaczy, może posłucha. I jakby był jeszcze ktoś, który go tam trochę pchnie do przodu i powie mu, żeby zobaczył jeszcze to, tamto i o wam to na przykład, albo przy okazji coś sobie przećwiczył. No to świat i ludzie, to tylko po to jest ta impreza. No, mi się najbardziej podoba to, że jest w innym miejscu i będzie można, znaczy jest duży pretekst, żeby sobie w maju wyskoczyć w inne miejsce, nawet zabrać rodzinę, oni sobie posiedzą w domkach, pójdą nad jeziorko, a ja wtedy bez wyrzutów sumienia mogę siedzieć i właśnie oglądać sprzęt nurkowy, rozmawiać z ludźmi, tak? No i właśnie, na koparkach ciężko. Ja tam nawet brałem swojego syna, tylko mój syn już trochę ze mną nurkuje, ale rzeczywiście, jeżeli on nie nurkował czy coś, to tam poza zrobieniem spaceru wokół kamieniołomu, czy pójście na te takie te podesty, takie lazurowe wybrzeże tam jest zrobione. Czy tak, polskie Malediwy. Polskie Malediwy, nie? No to nie bardzo jest tam co robić na tych koparkach, takiej osobie nienurkującej. A tutaj rzeczywiście jest normalny ośrodek wypoczynkowy ze wszystkimi dodatkami do tego, więc jeszcze jak będzie fajna pogoda, rzeczywiście będzie można z przyjemnością sobie powiedzieć nad wodą, tak się tam uprawiać plażing i leżing, no to super, nie? Grilling, gdzie właśnie swoją drogą na Demo Daysach na pod koniec wieczór jest ognisko, kociołek, jest impreza, jest tak. Szukanie skarbów, bo o tym też zapomniałem, tak, ale to więcej opowiada zawsze Kuba, tak, Kuba Janowicz więcej opowiada w odcinku na temat właśnie Demo Daysów, no ale tak, nowa impreza w nowym miejscu, mnie bardzo ciekawi, chyba pojadę. No ja to nawet bym powiedział, że ja pewnie będę musiał po prostu, bo raz, że będę chciał trochę jak gdyby dowiedzieć się, co się dzieje na naszym rynku, poza tym też pewnie jakoś tam z jakiegoś ramienia pewnie też będę występował, a poza tym też może coś też pomogę, coś zorganizuję w ramach jak gdyby swojej działalności na miejscu, więc no ja już zaplanowałem, że ten weekend poświęcam Demo Daysom, że będę po prostu na miejscu w jakiejś konfiguracji, tak. No, a mnie najbardziej przekonuje to, że można zabrać rodzinę, nie tracisz, że tak powiem, weekendu z rodziną, bo ona tam może być świetnie się bawić nad jeziorem, jak już wszystko zrobisz nurkowo, wracasz do rodziny i jest spoko, tam rowery wodne, kajaki, no jest co robić tak naprawdę. No więc właśnie, no i ładna okolica i też blisko do wybrzeża można sobie wyskoczyć, jeszcze tam liznąć morza, czy coś w tym rodzaju. O właśnie, no. Dokładnie. Zwłaszcza, że umówmy się, no jak ktoś jedzie tak właśnie rodzinnie, nurkowo, no to tam jeden dzień sobie poświęci, drugi dzień już pewnie będzie musiał bardziej poświęcić rodzinie i wtedy już można rzeczywiście to sobie ładnie połączyć w jakiś weekend wypadowy, jakiś tak dobrze przemyślany, no to można wszystkie jak gdyby zaliczyć przyjemności. Tatuś czy tam mamusia nurkująca zanurkuje, tak, a reszta rodziny pobawi się chwilę, a potem wszyscy razem się świetnie będą gdzieś bawić. Dokładnie tak, także co, ja zapraszam, ty też pewnie zapraszasz na nowe nurkowe Demo Daysy. Pada być. No i widzimy się z wami że tak powiem, w offline w jezioro Kłodno. 17, koniecznie, mam nadzieję, że was tam zobaczę i że będziemy wspólnie gadać, nurkować i robić różne ciekawe rzeczy. To co, do zobaczenia, cześć. Na razie, serwus.